No, dzień zapowiada się słoneczny. Panele już czekają na słońce. No niestety trochę później obudziłem się, bo tutaj ta stacja pogotowa mnie obudziła o 2 w nocy. Jakiś alert, nie wiem, chyba niskiej temperatury. I później godzinę nie mogłem zasnąć. No, próbowałem tam znaleźć w tym, gdzie tu się wyłącza te wszystkie alarmy. Teraz znów załączył się ten alarm. No, ale jest 7:10. Więc też nie jest źle. No to wstaję i przystępuję do działania. No jednak ten kocyk razem z kołderką przydały się. Bo w nocy spadła temperatura, chyba najniżej było 12 stopni nawet było. Nie czułem, że tak zimno jest, jak mnie tutaj ten alarm w stacji pogodowej obudził, to było 15 w środku. Teraz jest 16. No bo wyszedłem spod kołdry i zacząłem ogrzewać tutaj ten przestrzeń, dlatego się temperatura wzrosła, bo tutaj ogrzewanie cały czas na minimum jest. Cały czas takie minimum. A niedługo pewnie wyłączę, jak zacznie tutaj słońce świecić, chociaż tu w jednym miejscu już jeden panel chyba jest oświetlony. Bo tak ten szron tak błyszczy na nim, bo wszystko oszronione jest -3 około. No ale trzeba działać. Oj, spod takiego ciepłego kocyka wyjść to przykro. I tą komorę zimna otwieram. A tu zawsze jest zimniej niż... Troszkę chłodniej. Ale czuć to zimno. Na wodzie pojawił się świeży lód. Widać, że mocno mroziło w nocy. Tutaj panele łapią pierwsze promienie słońca. Widać też oszronione. Błyszczy się szron
Panela. No, to aby rozgrzać atmosferę, wstawię wodę. Od razu będzie cieplej tutaj. Byłem na zewnątrz teraz. No to nie jest ciepło. Ani trochę. Miałem panelę trochę przestawić, ale to później. Dobrze. To teraz trzeba zdecydować się, co tu zjeść. Jeszcze jest duży wybór. Aha, może dzisiaj lekkie śniadanko. Ser i dżem. Tu chyba jest dżem. Jest dżemik. No, to już mamy jedną decyzję z głowy. Dżemik oczywiście z czarnych porzeczek. Lubię z czarnych porzeczek dżem. Tak. Przestawię trochę te panele, bo słońce jest bardziej z tamtej strony, żeby więcej słońca zbierały. No troszkę lepiej ustawione są, ale minimalnie. Ale zaszronione strasznie.
Chyba ten. Dlatego gorzej pracują, bo tutaj niewielki jest ten uzysk. 5 W. Takie 3 duże, znaczy 2 duże te. 2 duże panele dają 5 W. Ale teraz one są w cieniu akurat. Tylko ten najmniejszy jest lekko oświetlony. 100-watowy. Te 2 200-watowe są w cieniu. O! Woda się zagotowała akurat. No, dosyć długo otwarte było to mleko. Ciekawe jestem, czy się nie zepsuło. To mleczko otwarte z domu jeszcze wziąłem, żeby się... Chyba dobre jest. Dobre. No, śmieci trochę naprodukowałem, ale po drodze będę mijał sklep. Tutaj mało sklepów po drodze jest, ale jest jeden z wędzonymi rybami. Tam chcę zajechać i zakupić jakąś rybkę. No, pstrąga, bo tam pstrągi mają głównie. Łaj, stwardniało masło. Ciekawe, tutaj w tym temperatura w lodówce pokazuje 11 stopni. Czyli nie tak zimno. Zawsze zapominam sobie podsunąć ten stoliczek bliżej, żeby nie siedzieć takim schylonym. No. No, od razu całe mleko wlałem. Teraz będę dolewał kawę do tego. Czyli najpierw taką latę będę pił.
Po zagotowaniu drugiego czajnika wody zrobiło się tu ciepło. Musiałem się rozebrać. No ale patrzę tutaj na termometr. Wcale tak gorąco nie jest. 19 stopni tylko. Z tym, że tutaj może trochę ciepłe jest przy samym czajniku, przy kuchence. No tak, ponieważ wstałem później, to pewnie później wyjadę, czyli gdzieś koło 11. Jest 8:10, śniadanie skończone. No to tak powoli. Mógłbym nawet o 10 wyjechać, gdybym tutaj się mocno sprężył, pospieszył. To nie byłoby problemu. Ale właśnie zobaczyłem, że mam do przebycia tylko 15 km dzisiaj. Jeżeli oczywiście to miejsce będzie się nadawało do biwaku. No ale pewnie tak. Więc to jest trochę więcej jak godzina. Jak o 11 wyjadę, to prawdopodobnie o 13 już będzie rozstawione wszystko. Znaczy wszystko, przyczepa będzie rozstawiona. Więc zdążę dzisiaj jeszcze doładować wszystko to, co zużyję, czyli baterię roweru i przyczepy, żeby jutro już móc jechać dalej. Bo nie chcę ruszać z rozładowanymi bateriami, bo może się okazać, że następny dzień będzie niemożliwe do ładowania i wtedy jest problem. Natomiast jeżeli wyruszam z pełnymi bateriami, to raczej jest tak, jeżeli to nie jest zbyt długi dystans, jest tak, że następnego dnia jeszcze mogę bez ładowania jechać dalej. No bo w pierwszy dzień był długi dystans, 50 km, chyba nawet lekko ponad. No może 51, 52, tak. W tych granicach. No to trochę rozładowałem wtedy baterię. Pierwszą baterię 30% zużyłem, ale drugiej chyba 60%, czyli razem byłoby to jednej baterii 90%. No faktem jest, że miałbym drugą w zapasie, więc następnego dnia znów mógłbym te 50 km zrobić. Ale tą pierwszą baterię zużyłem tylko 30%, bo po przejechaniu 20 km, bo trochę oszczędzałem ją. Mniej oszczędzałem siebie. Natomiast później te 30 następnych kilometrów to już nie oszczędzałem baterii. Jak tylko jakaś górka, to od razu te maksymalne wspomaganie, tak żeby sobie tylko pedałować leciutko i spokojnie sobie jechać. Naprawdę jechało mi się bez problemu, bez jakichś tam zmęczenia czy coś. Taka przejażdżka relaksowa. Tyle, że od siedzenia na rowerze przez 5 godzin trochę tyłek bolał, bo to odwykłem trochę od takiego długiego siedzenia na rowerze. Ale powoli się już pupcia przyzwyczaja. Zakopywanie tych woreczków w lesie jest uciążliwe, jak tutaj dużo korzeni jest, trzeba dużo
O, żabka. Trzeba mocno korzenie przecinać, żeby się wkopać. Ale gruby lód się zrobił. Ciekawe. Myślałem, że tylko taka cieniutka blaszka tylko jest. A tu całkiem gruby, no. Duży mróz był. Dobra. Rzadko praktykuję wewnątrz, ale czasami można to zrobić. Dobra, teraz woda będzie do pukania i na zewnątrz wyleję, żeby tutaj z lewu czasami nie przytkać. No, nie poszło dobrze. Dobrze, teraz już można to myć. Dobrze. Tak jak mówiłem, nie żałuję wody, bo i tak musiałbym ją wylać, żeby za dużo nie brać ze sobą. Więc tu nie ma straty. Lepiej tu więcej wylać, a po drodze gdzieś wziąć, bo tutaj, chociaż teraz chyba zbyt wielkich górek nie będzie. Będę jechał po w miarę równym terenie. No niestety tutaj jak się myje, to zawsze jest nachlapane sporo. Ale już mówiłem wcześniej, wiedziałem, że tak będzie, więc tu zabezpieczenie przeciw wilgoci jest szczególnie dobre. Te powierzchnie tutaj, to wszystko gdzieś ze 4 razy było lakierowane.
mimo że obie baterie są pełne, to jednak wymienię, żeby tak na zmianę pracowały.
Włączyłem teraz inwerter i w trakcie jazdy tutaj będą się ładować te baterie. O, wyjeżdżam później niż zakładałem, jest 11:10. Z tymi panelami trochę zeszło. No, ale to też dlatego, że później wstałem. O, kurde. Tu łańcuch spadł, no. Zwolniłem hamulec i nic nie trzymało już. Teraz już nie trochę. Tutaj, żeby nie było nieszczęścia po tych dziurach, to przeprowadzę ręcznie.
A tam żurawie ostro się odzywają. Na początek, żeby mnie tutaj z górki przyczepa nie prześcignęła. Bez napędu przeciągałem, teraz włączę napęd. Muszę tutaj jechać. Może tutaj tak kołami po górce. Chyba tak. Żeby tu mi nie wpadło koło w tą dziurę. Z tej strony albo z tamtej. Nie wiem, czy dam radę. Ale spróbuję. Tylko włączę silniki. Trochę jednak zaryłem. Następna dziura jest, ale tędy. No i udało się. Dobrze.
No i tutaj mam wędzarnię u Mańka. Zobaczymy, co Maniek uwędził. Wszystkiego dobrego. A, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Tu jest ładne miejsce. Tyle, że dosyć blisko szosy. Będzie ten. Rozejrzę się, jak to wygląda.
Tam przyczepa kempingowa jeździ. Nie, camping bus tam jeździ. Ciekawe, kto tam jeszcze ten jeździ do tej porze. Chyba muszę zjechać na bok, bo nie może tędy tutaj jechać. No to zostaje tutaj. Tam jeszcze tutaj kawał trzeba by jechać. A tu jest ładne miejsce. Jest właśnie odsłonięte. Jedno miejsce takie zaraz przy samej wody będę stał. Odsłonięte jest od tego. Nie ma gałęzi, więc panele nie będą zasłonięte. Dobre miejsce. O, bardzo dobrze. No. Aj, śmieci nie wyrzuciłem. No, którędy tu jechać, żeby... Chyba ten. O kurde. O, gdzieś tutaj.
Tutaj kupiłem takiego pstrąga giganta. Kurczę. Będzie chyba na 2 obiady. No dobrze. Teraz spróbuję to ustawić. Jeszcze zdejmę te panele. Będzie jeszcze lżej. Jeszcze tylko sprawdzę, czy skrzynka wchodzi. Nie za nisko jest. Pasuje idealnie. Ależ trafiłem miejsce. Cały czas tutaj pełno ludzi, bo to dzisiaj sobota, piękna pogoda, wyjechali. Nie ma nic złego oczywiście z ludźmi. Fajnie. Pogadałem. Tylko że strasznie głodny się zrobiłem. Chcę jeść. A tutaj najpierw ci od kampera, od tych kamperów, dwóch zresztą kamperów, przyszli pogadać. No fajnie, bo to miałem jeszcze, nie byłem taki głodny, ale później
Następna ekipa, następna. Dzień dobry. Wow. Sorry, ale teraz będę jadł obiad, tak? Jak później gdzieś tak za godzinkę, co? Tak, dobrze. Świetnie. O. I następny, ale tłusty. Teraz jeszcze trzeba odkroić pół tej ryby. No powiedzmy tyle tego. Ręce umyłem, ale po tym łańcuchu nie mogłem domyć. No kurde. Ależ tłuste. Taki kawałek rybki zjem, to chyba się najem. Ale cały stół jest, teraz będzie tłusty. Oh my God. Ale już nic nie robię, żadnej sałatki, nic nie. Bardzo głodny jestem. No to teraz mycie stołu. Znaczy tego tylko. Tutaj zbieram papier na ewentualne ognisko. No. Trzeba przyznać, że ten maniek chyba, tak? Chyba to wydzarnia u mańka się nazywało. Dobre ryby robi. A już tam brałem kiedyś. Od niego. Więc wiem, że dobre są. O. Pierwszorzędne. No, teraz dopiero się zrobiła pogoda, jak zapowiadano, że niebo z małą ilością chmur. No i teraz od razu podłączyłem do ładowania ten rower, ładuje się. A, również kamera i tutaj te. Także
jutro dalej. No, pochłonąłem tego pstrąga. Chwila odpoczynku. Która to jest? 14:40. No jeszcze trochę słońca tu będzie. Mam nadzieję wszystko naładować. Teraz póki ciepło jest, to ładuję tą baterię roweru w rowerze, bezpośrednio w rowerze, już nie tego. Nie wyciągałem tutaj. Zobaczę następne jezioro jak daleko jest, ale chyba też tutaj niezbyt daleko. A, trochę. Trochę dalej, 20 km. Ale w większości po dobrej drodze. W większości po dobrej drodze, także bez problemu. Kilometrów na 2 godziny. No znów będę chyba celował tak na 11, żeby się zebrać stąd. Tam może będzie lepszy, chociaż sygnał GSM tutaj mi nie jest potrzebny, bo jeszcze nie zrobiłem filmu, żeby przesłać, więc nie ma problemu. Uj, ale coś strasznie spada. Spada napięcie. A, chmura naszła chyba. Ta chmura. No tak. Jak chmura przysłoni słońce, to drastycznie zmienia się tutaj napięcie dawane przez panele. No, to teraz korzystając z chwili spokoju, spróbuję coś tutaj zrobić z filmem z pierwszego dnia. Dobra, tu jest wszystko dobrze. To jest pierwsze. Najpierw muszę usegregować je w kolejności. Później właśnie wprowadzić do programu robiącego filmy. No i później wtedy w tym programie już sobie tam selekcjonuję pewne sceny z całego wideoklipu.
ale muszę mieć posegregowane, bo później to ciężko się zorientować po tych nazwach, jakie kamery nadają tym wideoklipom, które jest pierwsze, a które drugie, trzecie. Niby tam po kolejności można patrzeć, ale tu chodzi o to, że jak z 2-3 kamer, no to wtedy nie wiadomo, czy ten numer z tej kamery to jest przed tym numerem z drugiej kamery, czy nie. I no tak to segreguję w kolejności, jakie mają występować. Później już w trakcie edycji w programie do robienia filmu już nie ma tych problemów. Nie trzeba szukać filmów. Ja tu posiedziałem, już prawie druga godzina. Jeszcze 30 km. Także mam czas. O 18 muszę dojechać. Jeszcze gdzieś z pół godziny słońca będzie. No, 20 minut. Oj, nawet nie. 10. No ale po zachodzie słońca też jeszcze gdzieś tam z 20 minut, pół godziny będzie takiego ładowania lekkiego, bo później jeszcze przez następne 20 minut to już będzie takie bardzo dziadowskie ładowanie. Takie będzie wykazywać ładowanie, ale to żadnego napięcia nie będzie. Także jeszcze takiego praktycznego ładowania to może z pół godziny będzie. No, powoli zachód słońca już był, ale zmierzch zapada. Zostałem zaproszony na grilla, tam po sąsiedzku. Od moich nowych kolegów z karawaningu. Teraz nie wypada nie iść. Mili ludzie. Która to godzina? 18. No jeszcze całkiem widno, 18. Po lesie wszystko widać. Gdyby trzeba było znaleźć jakieś miejsce biwakowe, o tej porze nie ma problemu. O, jeszcze ciepła herbatka z rana. O, taka akurat do picia.
Śmieci mi teraz przybędzie, bo nie wyrzuciłem. Przy tych sklepach, gdzie stawałem, nie było kosza na śmieci. Jutro przez wiele będę przejeżdżał, więc to większa miejscowość, to tam pewnie kosze na śmieci będą. To wyrzucę. No, jest godzina 22:14. No właśnie wróciłem z ogniska. Niestety błąd zrobiłem, że nie włączyłem ogrzewania wcześniej. Że mi się tu nie nagrzało trochę. No teraz jest tutaj 6 stopni tylko. No, ale na zewnątrz jest -2. 6, włączyłem 5 minut temu ogrzewanie i tutaj się teraz powoli nagrzewa. No trochę tutaj potrwa, bo tutaj tak dosyć powoli to się nagrzewa. Tutaj nie ma takiego wielkiego wentylatora, ale dałem taki większy trochę nadmuch, większy płomień. Zobaczymy, jak szybko to się nagrzeje. Ale na razie to muszę tutaj w ciepłym ubraniu siedzieć i czekać, aż nagrzeje się. No, po pół godzinie grzania jest tylko 12,5 stopnia. Jeszcze trochę musi się chyba rozgrzać, ale to przykryłem się tutaj kołderką. Było cieplej, ale pomyślałem, że lepiej się przykryć kołderką leżąc już tutaj. 12,5 to już dobra temperatura do spania. Zaraz się rozbieram i kładę się po prostu spać. Nie ma na co czekać, tylko tutaj tak. Dobrze. Zamykamy. No i teraz tak jak wczoraj, najpierw kocykiem się przykryję, później tą kołderką. Ten koc jest bardzo ciepły. Dobry nabytek. Chyba zeszłego lata kupiłem. Dobrze.
No i teraz tak mogę sobie czekać, aż tu się ogrzeje. I nawet będę czekał z zamkniętymi oczami.